Panie prezesie, jak zdrówko? Co się głupio pytasz? Nudzi się pan? Nie, skaczę po trampolinie. Mam dla pana niespodziankę. Żeby panu było weselej, żeby pan o tej nodze nie myślał. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, panie prezesie. Proszę. O, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. No pan się pyta zawsze, kto u nas w telewizji te paski pisze, to bardzo proszę. Pani Paskowa. A, to pani? Z telewizji. A jest Jacek może? On nie mógł przyjść. Przesyła serdeczne pozdrowienia. Mamy nowy program kabaretowy. Osobiście wycina dowcipy o Kościele i o byłych satyrykach. Kiedyś sam walczył z cenzurą, nie Mariusz? Piękny, klasyczny obrót. No, jak w łyżwiarstwie i to bez podpórki. No, to inaczej sobie panią wyobrażałem. Ja też. Inaczej. Jak? No, że to taki mały, łysiejący pokurcz w okularach. Taki kulejący mongo, można powiedzieć. Zaskoczenie, nie? No i to jakie? A pan prezes? Jak sobie mnie wyobrażał? Niech się pani nie gniewa, ale że to jakiś taki chromy, życiowy nieszczęśnik. Albo przeciwnie, właśnie jakiś młody taki narwaniec z ogniem w oczach. Co, jak się władza zmieni, wyjedzie do Indii i się rzuci pod ciężarówkę. Tak. Albo pod pociąg. A w każdym razie myślałem, że to mężczyzna. A tu wręcz przeciwnie, co? No i to bardzo przeciwnie. Tak przeciwnie, że aż przedziwnie. Niech pani powie, skąd pani bierze pomysły na te paski. Z głowy. Po prostu. Z takiej pięknej główki takie okropne rzeczy, no to kto by pomyślał? Po pierwsze, nasz rząd już do tej pory pomógł wam bardziej niż jakikolwiek poprzedni. Powinniście się cieszyć i właściwie iść do domu. Żaden inny rząd by wam tak nie pomógł jak nasz. Więc cieszcie się i idźcie do domu, bo inni mają jeszcze gorzej. Kto dokładnie? My tu z dziećmi walczymy o godność. Rozumiem, ale my nie mamy dla was pieniędzy. A mówiliście, że wystarczy nie kraść i pieniądze będą. No, to nie kradniemy i też nie ma. A są. Są, bo podobno uszczelniliście VAT. No to są, ale nie dla was. Czyli też nie ma. Sorry. Tak działa ekonomia. A dlaczego tak? Jezu. No idźcie już do domu. Był tu u was prezydent, premier, szef Solidarności, arcybiskup, nawet każdy wam powiedział, że wam współczuje. No czego jeszcze chcecie? Kogo wam jeszcze brakuje do kolekcji? A gdzie jest pani Beata? Ma ważniejsze sprawy. Udrażnia górskie rzeki. No to niech prezes się do nas pofatyguje. Prezes ledwo chodzi, to inwalida i wy chcecie go tu ciągnąć w takim stanie. Nie macie za grosz współczucia. Robi wrażenie, co? Nie znam się na tym, ale pewnie się mężczyznom podoba. Nie wiem, ale żołnierzom się podoba na pewno. Ja bym ją wcielił do służby. Ciekawe, dlaczego ona to robi. Po pierwsze, uraz z dzieciństwa. Ojciec bił ją paskiem. Chciałbym to zobaczyć. A po drugie? A po drugie, i to jest najlepsze, to jest była dziewczyna Grześka. Jakiego Grześka? No, szefa PO. Chodzili ze sobą, on ją zostawił i ona teraz się mści tymi paskami. Nie, gdzie?
To kiedy on z panią zerwał? Na studiach. A ślub miał być. Rodzice o nim zięć mówili. I któregoś dnia kogoś poznał i poszedł w długą. Tyle lat jej się chce? Jej się chce. Pan nie zna kobiet. No. Ja nie znam kobiet. Właśnie dużo znam kobiet. Panią Basię znam, Jolę, Beatę, jedną, drugą, trzecią. W ogóle pan zna, ale nie zna pan kobiet jako takich. Ty je znasz. Ona go tak nienawidzi, że aż nas pokochała. Wolałbym być w klatce z kobietą niż z porzuconym lwem. Co? Też bym dziadowi nie odpuściła. Całe życie bym go prześladowała. O śmierci też. Grzegorz. Zniszczę cię. Po drugie, najbiedniejszym powinni pomóc najbogatsi. A zatem rząd nie jest tu stroną, bo też jesteśmy biedni. Możemy tylko apelować do bogatych złodziei, żeby wam rzucili jakiś ochłap. Nie chcemy ochłapów. No więc nie jesteście tak biedni, jak udajecie. To jest w gruncie rzeczy sprawa między wami a nimi, dlatego idźcie i ciągnijcie ich za nogawki. Nie chcemy jałmużny. Tego nie, tamtego nie. No to nazwijcie to nie jałmużna, tylko danina. Ładniej. Ładniej. A jak to się wymyśla takie paski? Lepi się kulkę łajna, wałkuje na płask i tnie na paski. A pani jaki był taki najlepszy, ulubiony? Pasek? No. Obrońcy pedofilów i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa. O! Boże. Wie pani, bo wtedy nic nie mogłam wymyślić. Walnęłam setę i nagle olśnienie. Jak to tak można? Sterować przekazem? Nie, protestować przeciwko legalnie wybranej władzy ramię w ramię z pedofilami. Jakim to trzeba być potworem? Dlatego najlepszym miejscem dla waszego protestu byłby nie Sejm, ale na przykład Konstancin. Idźcie tam, zobaczcie, kto bogato mieszka, kto tam jaguara trzyma przed domem, tam sobie protestujcie, a nie tutaj. No, to tyle w temacie, idę. Niech pani nas nie zostawia sam. Jest włączona cały czas kamera, nie jesteście sami, widzimy was. Do widzenia. A to po co? Marszałek kazał, żeby was chronić. Przed kim? Ludzie was nienawidzą. Nienawidzą? I teraz sztuka, jak to pokazać, co napisać, tak żeby widzowi nie było szkoda. O, a najlepiej, żeby ich znielubił. No to jak? Hucpa, awanturnicy, niedorzeczne żądania, protest polityczny. No na przykład tak. Rodzice niepełnosprawnych odrzucają wyciągniętą do zgody rękę rządu. Boże. Że im tak na tych dzieciach nie zależy. Własnym matkom. A widzi pani? Już się pani dała złapać. No, chodzi o to, żeby ich obrzydzać. Nie, obrzydzać niepełnosprawnych to przesada. Przesada? My w redakcji nie znamy takiego słowa. A to wstyd. No, tego tym bardziej. Raz. Jestem. O, tak. Cześć, dzieciaki. Cześć, matki.
Jestem Joaśka i będę się wami zajmowała. No i postaram się wam pomóc. Czego wam tam trzeba? Może przynieść wam lody? Tak, lody. O, są kamery. Już wam niosę. Aśka, co ty tu robisz? Co ty tu robisz, Jaśka? Nie masz pełnomocnictwa partii na niepełnosprawnych. To nie ty w partii zajmujesz się niepełnosprawnymi. Zawsze się nimi zajmowałam. Nieprawda. Kłamiesz. A ty przestań wszystko wciąż powtarzać. Nie powtarzam i przestań to ciągle powtarzać. Dość dyktatury kobiet! A ty przestań się szarogęsić. Nie szarogęś się dłużej, okej? Przestańcie mi mówić, co mam robić. Ja zawsze robię i mówię to, co myślę. Nasze macice, ich kamienice. To co z tymi lodami? Zostajesz zawieszona w roli członka. Już nie jesteś naszym członkiem, wiesz? Członki precz od naszych wagin! Tak. Kiedyś sam jeden stworzyłem, jak palec, nowoczesną partię. Chociaż w nikt to nie wierzył, a właściwie to nie wierzyli to wszyscy. Wprowadziłem tutaj, gdzie jesteśmy, masę członków. Członki precz od naszych wagin. Od waszych na pewno, przynajmniej mój. A wyście ten cały dorobek wylały, jak dziecko z wanną. Nie zapomnę wam tego. Odchodzę, ale jak po wakacjach wrócę, to będę z powrotem. I dobrze. No i super. Tę swoją zabierz. O, nie zapomnij tej swojej. Nikt was tu nie lubił. Nie byliście tutaj lubiani przez nikogo. Ja was nawet lubiłam, chociaż tylko dlatego, że one was nie lubiły. Bo wrócę jako mąż opatrunkowy, bo mam plan. Chyba plan na wakacje, jak się opalić. No chyba na opalanie plan wakacyjny. Konstytucja jest kobietą. Założę nową partię, nowocześniejszą. Idziesz ze mną, Jaśka? Tak. Tak dla niechcianej aborcji? No to chodź. A wy się turlajcie. Wy się turlajcie. Wyturlajcie się. Chodź. Tylko, żeby nie było widać, że się turlamy. Zapamiętaj ich wszystkich, synku. Jak przed wyborami będą się do ciebie uśmiechać z billboardów. My im tu śmierdzimy. Chodźmy na lody. A lody jeszcze nas stać. I nie wracajmy tu. Nie wrócimy. Gdzie oni są? Poszli gdzieś. Poszli gdzieś. No. I w sumie o to chodziło.